Siemanko, cześć. Dzisiaj wpadłem do znajomych na zlecenie mycia domku. Także mamy do umycia ten dom od zewnątrz, od środka. Również żaluzje elewacyjne. Jest też parę moskitier do demontażu. Także pokażę Wam dzisiaj po kolei, co będziemy robić, jak to umyć, jak się dostać do poszczególnych przeszkleń. Zapraszam do obejrzenia materiału. Adrian już sobie działa z żaluzjami. Przy myciu tych żaluzji szczególnie ważne jest to, aby mieć dobre ciśnienie wody i aby wjechać dosłownie w każdy zakamarek między te żaluzje. One tam lekko nachodzą na siebie, natomiast ważnym jest to, żeby tą żaluzję lekko unieść w każdy zakamarek, zjechać szczotką. Dzięki temu możemy umyć ją bardzo dokładnie. Jeśli szczotka nie wjedzie w każde miejsce, no to wtedy jest duża szansa, że na tych żaluzjach będą kropki. Dla tych, którzy nie wiedzą, to co płynie z tej szczotki, to jest woda demineralizowana. No i ta woda nie posiada żadnych minerałów, jest idealnie czysta i po odparowaniu, po wyschnięciu, jeżeli z danej powierzchni usuniemy brud, to nie zostają żadne ślady, żadne kropki, powierzchnia jest idealnie czysta, więc ta technologia świetnie nadaje się do mycia właśnie takich żaluzji, czy szczególnie do mycia okien. No, Adrian właśnie powiedział, że nie znosi myć żaluzji, dlatego nie będę tak stał, tylko mu trochę pomogę. No i zwróćcie uwagę, jak ta żaluzja tutaj jest brudna, przykurzona. Za moment będzie czysto. I tak chyba na 2 razy trzeba będzie to przelecieć, no nie? Kanał działa dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okien i elewacji. Znajdź więcej na winshop.pl, winshop.le. A jeśli chodzi o technikę mycia tych żaluzji, to teraz myję je w ogóle z takiego pierwszego razu, później dokładnie spłukuję i później umyję je drugi raz. One są mega wredne, jeśli chodzi o usuwanie tego kurzu. Mega się brud do nich lepi, nie tak jak do okien. Z okien się bardzo łatwo odkleja. Z tych powierzchni lakierowanych niestety dużo gorzej. Tutaj pewnie widzicie teraz na zbliżeniach właśnie, co się tam dzieje z tym brudem. No i teraz w międzyczasie Adrian poszedł demontować moskitiery, które będziemy też myć z Waterfeda. Zaczynam od mycia ram, myję całość z kija, makerem, handy sleeve'em, takim uchwytem na rzepa, na to mam ściereczkę, która jest wilgotna. No i najpierw całe te ramy dookoła. Część już umyłem, część do zrobienia, a jedziemy. Ostatni raz mycie było wykonywane około pół roku temu, ale ramy są w bardzo dobrym stanie, prawie idealnie czyste. Zdecydowałem się na mycie z drabiny, bo z kija trochę guma nie współpracowała z szybą, mocno stawała w jakimś miejscu, więc zdecydowałem, że umyję to po prostu ręcznie z drabiny. No i teraz zobaczcie, jak myję to okno i te kolejne.
Tutaj wykorzystuję technikę S, ale zwróćcie uwagę, że w takich dużych ramach nie za bardzo mogę zakończyć przy samej ramie. Zrobię coś takiego, że myję w ten sposób, zostawiam taką cienką kreskę do wytarcia w ściereczku. Czyli bym próbował dojechać do ramy, to kąt ściągaczki by mi uniemożliwił zakończenie, powstałaby taka duża smuga, to mamy jedną taką cienką kreskę do wytarcia ściereczką. I co, żaluzje mamy już umyte, Adrian już leci z szybami. Ja w międzyczasie byłem w środku, myłem tutaj tą ścianę od środka, jeszcze gdzieś tam Marek może się pojawił, mył dół. No ale jakby na czym to w ogóle polega, nie? Najpierw Adrian umył samą ramę i te wszystkie zakamarki dookoła. Zostawił właśnie, żeby mu ściekło ewentualnie brud właśnie z tych zakamarków. Tam też jest taka roleta, pod którą bardzo ciężko wjechać i tam generalnie dużo brudu pod nią siedzi, więc poczekał, aż mu wyschnie. No i teraz myję już raczej samą szybę, stara się nie najeżdżać na ramy, po to, żeby z tych ram ewentualne jakieś drobne zabrudzenia nie wyciekły na szybę i żeby szyby były idealnie czyste. I tutaj Adrian mył z Waterfeda wodą demineralizowaną, ale mamy tutaj taką moskitierę wysuwaną, no i za nią się ciężko jest dostać szczotką. No ale tutaj w przypadku właśnie Wagtaila nam to fajnie sięga do końca tej szyby. Możemy sobie to lekko odchylić i bez problemu Wagtailem tą część zrobić. I ściągaczką, która jest właśnie cienka. Tam nam fajnie do samego końca tej szyby wejdzie. Zdecydowałem, że opowiem wam jeszcze trochę o sprzęcie, na jakim chłopaki pracują, no i jaki też ja dzisiaj używałem. Jeśli chodzi o kija, to jest Gardiner CLX22 i on świetnie się nadaje zarówno właśnie do mycia z Waterfeda, jak i do mycia wewnątrz. Tutaj jest właśnie końcówka, którą można zdjąć i przyczepić tu szczotkę. Tak samo można podpiąć tutaj węża od dołu i myć z Waterfeda. Także fajnie, no bo ten kij można wykorzystać zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Jeśli chodzi o sprzęt do mycia tradycyjnego, no to torba Moermana, już ją pewnie widzieliście na innych materiałach, ściereczki, głównie Clean Pro. Mam kilka takich z Ettore zielonych, akurat chyba, mam tutaj z tyłu, o takich. No i tutaj jest kieszonka na płyn Orange Crush, ja akurat preferuję ten. Pędzelek gdzieś tam do wymiatania z narożników wewnątrz ram się przydaje. Dalej, po drugiej stronie mam kaburę, żeby mieć zawsze przy sobie to narzędzie, z którym pracuję i które aktualnie potrzebuję, zwłaszcza jak stoję na drabinie. No i tutaj jest Wagtail, to akurat jest 35, tutaj miałem takiego ze sobą, fajniejsza pewnie byłaby 40 i 45 na te duże przeszklenia.
No ale akurat mam takiego, no i to jest fajne narzędzie o tyle, że można je właśnie raz nałożyć na kij, raz umyć nim z ręki, więc w zasadzie jednym tak naprawdę narzędziem można umyć cały dom. Tutaj jeśli chodzi o ściągaczkę, to jest to listwa Alumax od Pulexa, guma Green Power z Ungera i uchwyt Ettore Super Channel. On tutaj pasuje właśnie do tej Pulexowej listwy. No i to jest 45. Mam tu jeszcze skrobak, ale dzisiaj w ogóle nie był potrzebny. Jeśli chodzi o myjkę, no to jest Ettore w całości, wkład Porcupine z mikrofibry, a stelaż to jest chyba ProGrip, bodajże tak się nazywa ten model. Mam tutaj jeszcze w razie czego gąbkę gdzieś do doszarowania, taką ze stalowej wełny, albo taką z melaminy do ram, gdzieś jakby były bardziej brudne zawrócenia, ale akurat dzisiaj to zupełnie nie było nam potrzebne. No i co? Jeszcze z tyłu mam drugą torbę na brudne ścierki, no i w niej też przechowuję handy sleeve'a, którym fajnie można szybko dotrzeć właśnie albo ramę, albo jakiś zakamarek na wysokości, zarzucić tutaj ścierkę i ona już od razu nam się trzyma, no bo jest to rzep, więc to też nam fajnie działa. No i mam tu jeszcze taką fajną małą ściągaczkę do ram, jakbym chciał gdzieś ściągnąć wodę. Więc cały sprzęt, który był dzisiaj potrzebny, Waterfeda widzieliście. Także chyba tyle w dzisiejszym materiale. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!